postanowiłam szukać sobie lepszego miejsca do życia. Plan był taki, że wyjeżdżamy całą rodziną. Summa summarum jestem rozwódką z 2 dzieci tutaj. Nie, ale oni naprawdę mają zupełnie inne podejście, wiesz, i to mnie tak bardzo urzekło. W Polsce my mamy trochę takie spięte dupy. Wszystko musi być dopięte, wszystko musi być na czas, to jest kraj wiecznej maniany. Tu co ma być dzisiaj, to może się wydarzyć jutro, albo i za tydzień, albo i za miesiąc. Ostatni wyjazd dał mocno w kość. Po bandzie nic mi nie szło. Po prostu w głębokim tyłku, nie wiedząc co zrobić. Otyłość na każdym kroku, nie nadwagę. Otyłość w takim stopniu, że u nas to dietetycy i ortopedzi to by po prostu oszaleli z nadmiaru roboty. Banan potrafi kosztować 4 zł. Jeden banan. To w Polsce, wiesz, kilogram kupujesz za 4 zł, tego samego banana, bo to jest też Chiquita. Podatek od sprowadzenia samochodu to jest 73% wartości samochodu. Żeby mieszkać na osiedlu zamkniętym i mieć, wiesz, na równo przestrzeżony trawnik. Ja od tego uciekłam. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i dzisiaj porozmawiamy o Kostaryce, kraju, który jest nastawiony na ekologię dużo bardziej niż jakikolwiek kraj w Ameryce Łacińskiej. I to właśnie Kostaryka i Meksyk najwcześniej rozpropagowały koncept przenoszenia się na emeryturę ze Stanów i Kanady. Ale mamy też w Kostaryce trochę Polonii, a oto może ta część nieemerytowana Polonii, ale tutaj akurat mamy trochę młodsze pokolenie, jest to Ania. Tak więc Aniu, witamy na kanale. Witam. Aniu, i takie pierwsze pytanie, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Wiesz co, ja mam 37 lat i ja jestem trochę takim włóczykijem, bo tak naprawdę pochodzę z Mazur, ale ostatnie 18 lat spędziłam na Mazowszu, trochę w Warszawie, trochę pod Warszawą, bo w ostatnich latach 10 lat temu prawie kupiliśmy dom pod Warszawą, który już notabene jest sprzedany. No ale tak, tak to mniej więcej wyglądało. Ostatnie 18 lat z Mazur skąd? z Olsztynka. Olsztynek, Nie wiem. okej. No to fajnie, to bardzo lubisz chyba wodę w takim razie i też skończyłaś na plaży, ale w trochę cieplejszym klimacie chyba, tak? Tak. No ja jestem w ogóle wielką fanką wody, wszelkich zbiorników wodnych, natomiast zdecydowanie Karaiby to jest moja temperatura, bo no Polska jest obfita w te różne jeziora, mamy morze, mamy rzeki, natomiast jest to bardzo zimne, a ja jestem ciepłolubem. Aniu, no w takim razie powiedz, jak ty się znalazłaś w Kostaryce? Ja myślę, że jak sporo osób w ostatnim czasie po prostu COVID mnie troszkę zmobilizował do tego, żeby zacząć sobie szukać jakiegoś innego miejsca, bo ja mam takie dosyć mocne, wiesz, kawałki wolnościowe i jak nas tak mocno docisnęli w Polsce, to gdzieś no, postanowiłam szukać sobie lepszego miejsca do życia. No i zrobiłam taką analizę troszkę, wiesz, gdzie ten lockdown był trochę lżejszy, gdzie trochę jednak rząd liberalniej podchodził. No i z tych krajów, które gdzieś znalazłam, zrobiłam taką analizę, wiesz, szybką pod kątem gospodarczym, ekonomicznym, edukacji, wiesz, bo ja mam 2 małych dzieci, ja tu nie jestem sama, ja jestem z 6- i 4-latką. No i między innymi Kostaryka mi całkiem tak nieźle wyszła pod tym względem, no i stwierdziłam, że cóż, no trzeba jechać, sprawdzić na własnej skórze, jak tu jest. No i jak przyjechałam, to się zakochałam po prostu w tym kraju. No i zaczęłam, wiesz, cały proces przeprowadzki, no bo wiesz, ja nie jestem sama, jestem z 2 małych dzieci, ja nie mogłam po prostu spakować walizki, wiesz, i wyjechać. Zresztą plan był taki, że wyjeżdżamy całą rodziną, bo jeszcze wtedy byłam szczęśliwą mężatką. No a summa summarum jestem rozwódką z 2 dzieci tutaj, więc przez ten czas, jak się gdzieś tam przygotowywałam do wyjazdu, się dużo rzeczy w moim życiu wydarzyło, no ale jakby plan był, zdeterminowana do wyjazdu byłam, więc po prostu sprawy trochę się przeciągnęły z przyjazdem tutaj na stałe, no bo jeszcze musiałam się przy okazji rozwieść, sprzedać dom, załatwić wszystkie formalności i dopiero wtedy już z czystą głową tutaj przyjechać. Ale w którym miejscu wylądowałaś w sumie w Kostaryce? W stolicy jesteś czy gdzieś indziej? Nie, ja jestem Team Karaiby. Ja jestem zakochana w ogóle w Karaibach i dla mnie Kostaryka to po prostu są tylko Karaiby. Ja jestem w tej chwili w San Jose u swojego partnera.
Mamy wakacje troszkę takie, bo mój były mąż przyleciał do dzieci, więc ja się wyrwałam z domu, ale generalnie mieszkam na Karaibach i ja sobie nie wyobrażam po prostu innego miejsca niż Karaiby. Objechałam, wiesz, za pierwszym razem, jak przyleciałam do Kostaryki, objechałam prawie całą Kostarykę, bo zaczęłam od San Jose, później pojechałam na wybrzeże pacyficzne, zwiedziłam tam troszeczkę, później bliżej centrum, tutaj okolice jeziora Arena, La Fortuna, no i później wylądowałam w Puerto Viejo. Co prawda Puerto Viejo mnie jakoś mocno nie ujęło, ale generalnie Karaiby mi się bardzo spodobały. Bardzo spodobało mi się to, że tam jest tak inaczej, wiesz, no bo pewnie znasz jakby tą purę widę kostarykańską słynną, to tam się to czuje, tą po prostu purę widę, to takie, no czyste życie, no po prostu kultura afrokaraibska jest w ogóle czymś, co mnie bardzo ujęło, zresztą mój partner jest w połowie Jamajczykiem, więc gdzieś mi jest blisko w ogóle do nich i do ich sposobu życia i ja się tam cudownie czuję. Ale wytłumacz może Polakom troszkę więcej właśnie, co to jest ta pura vida. Pura vida, no pura vida to jest tak naprawdę wszystko, bo tutaj pura vida to jest, oni używają pura vidy troszkę tak i jako dobrego pozdrowienia i pożegnania, natomiast no w takim wolnym tłumaczeniu no to jest czyste życie, takie wolne, czyste życie, nie przejmujemy się niczym, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja to przynajmniej tak odbieram. Dla większości ludzi myślę, że pura vida jest czymś takim, tak? Ale oni używają tego w zasadzie wszędzie, tak? Witają się, żegnają, dziękują pura vidą. Ale jest to forma, taki styl życia troszkę właśnie, takie slow, takie let it be. Nie martwimy się po prostu tym, co będzie. Jakoś to będzie. No i jest. I to działa, wiesz? Na ogół działa na krótką metę może, nie wiadomo. No różnie, ale oni naprawdę mają zupełnie inne podejście, wiesz, i to mnie tak bardzo urzekło, bo ja mam takie poczucie, że w Polsce my mamy trochę takie spięte dupy, nie? Że my trochę wszystko musi być dopięte, wszystko musi być na czas, nie? I owszem, to jest fajne w wielu kwestiach, natomiast w takim codziennym życiu myślę, że im jest łatwiej. Myślę, że im z tą pura vidą jest po prostu łatwiej, bo przyjmuje życie takim, jakim jest. I wiesz, moje życie w ostatnich latach się bardzo zmieniło. Ja sobie wiele rzeczy przewartościowałam, dlatego myślę, że ja się tutaj odnalazłam w tej Purawidzie i w tym kraju wiecznej maniany, bo to jest kraj wiecznej maniany. Tu, co ma być dzisiaj, to może się wydarzyć jutro, albo i za tydzień, albo i za miesiąc. Wiesz, ja ziemię kupuję już, żeby ci nie skłamać, 3. miesiąc. No bo ja sobie postanowiłam tutaj kupić działkę na Karaibach i wiesz, i to trwa i trwa i trwa. I nie to, że to jest w ogóle jakieś skomplikowane. Po prostu gdzieś brakowało jakiegoś jednego dokumentu, no i prawnik właścicielki tej ziemi, francuski notabene, więc to jest naprawdę bardzo formalnie wyprostowana sytuacja. No, po prostu się bardzo nie śpieszą. No, szukał tego dokumentu w dobre 1,5 miesiąca, w końcu go znalazł, przesłał to do mojej prawniczki, no i teraz moja prawniczka, po prostu ona musi to w swoim tempie sprawdzić. My już mieliśmy w tym tygodniu, wiesz, podpisać dokumenty, no bo była taka presja, wiesz, ze strony sprzedającej też, bo no ileż można. Więc moja prawniczka już wydawała się taka, że o Jezu, ona już dzisiaj chce to podpisać, już jest gotowa. No jakby minął, wiesz, kolejny tydzień, a ona dalej jeszcze nie jest mentalnie gotowa, wiesz, bo my dokumenty wszystkie mamy, po prostu trzeba się spotkać i to zrobić. Ale wiesz co, złapałaś mnie na czymś takim, że jak powiedziałaś, wiesz co, bo to już trwa 3 miesiące i wiesz co, w pewnym momencie ja nie wiedziałam, czy ty chcesz udowodnić, że to jest tylko 3 miesiące, czy aż 3 miesiące, ponieważ ja realia tutaj znam. Więc wiesz, 3 miesiące to jest takie oczywiste, ale to w którą stronę chcesz ten temat pociągnąć? No właśnie. Akurat wiesz, u nas grupa Polaków z Chicago wpadła na pomysł, że oni sobie wszyscy razem się tak zbiorą i kupią sobie kawałek taki dżungli, ale taki fajny z wodospadem gdzieś tutaj w górach, w Andach w Panamie.
10 lat później nie przeprowadził się nikt z nich. Ciągle ta sprawa się gdzieś tam wałkuje. Jest tak, że zmienili już chyba 5 prawników, część z nich się wysypała. Stąd też jak ty mi mówisz, no aż 3 miesiące, to tak żartujesz sobie, czy co? To Tak, nie jest wiesz, aż tak źle. wiesz, ja trochę specjalnie tak mówię, no bo u nas w Polsce, jak masz taką, wiesz, jasną sytuację z zakupem ziemi, to jesteś w stanie tak naprawdę to w tydzień czy w 2 ogarnąć i w ogóle, wiesz, nie ma tematu, nie? A tutaj 3 miesiące to jest naprawdę coś normalnego i ja się w ogóle nie stresuję. Okej, trzeba będzie poczekać jeszcze trochę? To poczekamy, nie? Wiesz, ale widzę jak ludzie tutaj, turyści, którzy przyjeżdżają i gdzieś tak są na tym takim haju, wiesz, kupowania, a oni chcą to już, dzisiaj, teraz, w ciągu tygodnia i oni są bardzo, wiesz, zdenerwowani, że to trwa i trwa i trwa, bo myślę, że żeby, wiesz, bo Kostaryka się albo kocha, albo nienawidzi. I żeby kochać Kostarykę, to trzeba najpierw mentalnie się przestawić, nie? Najpierw zrobić porządek ze swoją głową i z podejściem do życia tutaj, bo tu się żyje zupełnie inaczej. Ile czasu jesteś w Kostaryce już? Tak, fizycznie jestem dosyć krótko, bo jestem 5. miesiąc, natomiast ja od 2 lat tutaj jakby no jestem w temacie Kostaryki, tak, przylatuję, wiesz, ja też długi czas szukałam sobie działki, nie, więc ja przylatywałam, gdzieś jeździłam, szukałam, też chciałam mieć taką pewność, że to jest na pewno tutaj, no ale generalnie jakby 2 lata temu zaczęłam robić taki porządny research i gdzieś tutaj z tą Kostaryką się zaprzyjaźniać. No. Ale czy nie wydaje ci się, bo na pewno słyszałaś coś takiego, że jest taki okres honeymoon. Jak się zmienia Tak, kontynent tak, czy tak, kraj, no to te pierwsze miesiące są takie super różowe, a potem no to jest taki dołek i dopiero potem wychodzi się na prostą. To ty jesteś tak, na tak. jakim etapie w tej chwili? Wiesz co, ja myślę, że ja honeymoon to już miałam, bo mi ostatni wyjazd do Kostaryki, zanim się przeprowadziłam, dał mocno w kość, nie? Tak po prostu po bandzie nic mi nie szło. Totalnie, wiesz, wylądowałam w pewnym momencie z zablokowanymi wszystkimi kartami, bez środków do życia, z jeszcze kilkoma tygodniami przede mną w Kostaryce i po prostu w głębokim tyłku, nie wiedząc co zrobić, wiesz, nie znam hiszpańskiego, mówię tylko po angielsku, nie mogę zasilić telefonu, bo nie mam dostępu do swoich pieniędzy, bo wszystkie karty są zablokowane, bo nagle moje banki, wiesz, w Polsce stwierdziły, że no chyba za dużo transakcji wykonałam i że prawdopodobnie ktoś mi przejął moje karty, więc poblokowali mi totalnie po prostu wszystko. Odblokowanie tego było w ogóle nierealne, Dlaczego? więc no bo banki stwierdziły, że, bo wiesz, ja siedziałam po nocach na infoliniach z Polską, no i banki stwierdziły, że ja muszę się fizycznie po prostu pokazać w banku, że mi nie wierzą, że ja to ja i generalnie nie ma takiej możliwości, żebym ja to w ogóle telefonicznie odblokowała. Nie ma takiej opcji. Jedyna opcja to jest taka, że ja wsadzę tą kartę którąś do terminala, wpiszę kod PIN i może ona się odblokuje. Tylko problem był taki, że nigdzie po włożeniu tej karty w żadnym terminalu, w całej Kałite, gdzie mieszkałam, nie pojawiała się opcja w ogóle, żeby wpisać kod PIN. Nie było nigdzie. W końcu, wiesz, poszłam do bankomatu. W bankomacie próbowałam, wpisałam ten kod PIN, próbowałam wypłacić pieniądze, nic, po prostu nie ruszyło. I tak naprawdę sytuację uratowało mi tylko to, że okazało się, że mój kolega z Niemiec przylatuje do Kostaryki i on mi przywiózł gotówkę. Ja mu po prostu, wiesz, zrobiłam przelew, bo ja przelewy internetowe mogłam robić, tylko ja nie miałam komu tych pieniędzy przelać. I wiesz, jak on przyjechał, on mi przywiózł gotówkę, a ja mu zrobiłam przelew, więc on mi uratował sytuację, ale po prostu nic wtedy na tym wyjeździe nie grało, wiesz, ja nie mogłam zorganizować sobie transportu, ja wylądowałam na jakiejś okrutnej, czerwonej, wiesz, dzielnicy w San Jose z bezdomnymi, z narkomanami, gdzie nie miałam, wiesz, dostępu do ani Google Maps, ani do niczego, nie mogłam znaleźć hotelu, gdzie miałam wynajęty pokój, więc to po miałaś prostu wtedy jeszcze z sobą 2 dzieci, prawda? Wtedy jeszcze. Także nie, wiesz, ja nie. przylatywałam, zanim zabrałam tu dzieci, bo dzieci już zabrałam po prostu, jak wiedziałam, że po prostu się przyprowadzam, tak? Ale tak to przylatywałam sama tutaj organizować sobie, wiesz, życie.
Więc ja byłam tutaj w tej sytuacji sama. Ale i tak, wiesz, no było w cholerę ciężkie. Po prostu ja miałam taki kryzys, że ja ze łzami w oczach, wiesz, siedziałam w samolocie powrotnym do Polski i nie wiedziałam, co zrobić. Bo po prostu tak dostałam w tyłek tutaj na tym wyjeździe, że miałam po prostu gonitwę myśli. Co się po prostu wydarzyło? Zostawać w Polsce, czy wiesz, jednak i za ciosem i tutaj przyjechać, więc ja honeymoon już przeszłam, już wiem, co się, wiesz, mogło wydarzyć, ale to była dla mnie lekcja. To była dla mnie lekcja i ja stwierdziłam, że to była dobra lekcja, bo ja wiedziałam, na co się przygotować, wiesz, bo ja wtedy poszłam do banków, ja załatwiłam wszystkie sprawy, ja sobie pozałatwiałam takie karty i takie gdzieś tam ustawienia w tych bankowościach, że ja przyjeżdżając tu już z dziećmi, wiedziałam, jaki fuck up może się trafić, nie? I uważam, że to bardzo dobrze w ogóle, że się to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, bo to mnie nauczyło wszystkiego, jak się zorganizować, jak, wiesz, no nie mam pieniędzy, jak gdzieś mi transporty wypadają, bo ja miałam w ogóle, wiesz, straszny lot do Kostaryki, ja leciałam 45 godzin z Polski na Karaiby, to w ogóle od tego się zaczęło, nie, że nie mogliśmy wylądować, ja miałam międzylądowanie w Houston, nie mogliśmy wylądować w Houston, przekierowali nas do Austin, tam 3 godziny nas tankowali, czekaliśmy, aż się pogoda poprawi w Houston, po czym jak nam pozwolili wrócić i wylądować, to się okazało, że samolot do Kostaryki już minął. Lufthansa się na nas wypięła, powiedzieli, że ich to nie interesuje, bo były złe warunki pogodowe i oni za to nie odpowiadają, a więc no jakby to jest nasz problem, co my ze sobą zrobimy. Na szczęście United jakby się zreflektowało i powiedzieli, że owszem, oni nam dadzą nowe bilety, natomiast najbliższy lot do Kostaryki jest za 17 godzin. Ani wspomniałaś, że akurat Kostaryka ma bardzo dużo plusów, zrobiłaś taką pracę domową i podczas COVID-u stwierdziłaś, że to jest bardzo dobre miejsce do relokacji. Tutaj właściwie Ci się bardzo podoba. Czy są to tylko same plusy, czy może są też jakieś minusy? Nie, no oczywiście, wiesz, nie ma takiego miejsca, które by miało tylko same plusy, natomiast no, dla mnie te plusy przewyższają ilość minusów, ale jest sporo minusów. Podstawowy jest taki, że Kostaryka nie jest tania, tak, i to trzeba zaznaczyć każdemu, kto gdzieś myśli o przeprowadzce, że to nie jest tanie miejsce. Natomiast wiesz, ja ostatnie 18 lat byłam związana z Warszawą, która też nie jest tania i powiedzmy, że ja jakoś mocno nie odczuwam różnicy, bo różnica jakby polega na tym, że w Polsce koszty utrzymania domu, wynajem, kredyty to są bardzo wysokie rzeczy, kosztowne, które generują ogromne koszta. Tutaj jesteś w stanie znaleźć dużo taniej takie rzeczy, natomiast jedzenie jest horrendalnie po prostu drogie. Znalezienie produktów dobrej jakości, wiesz, ja od 12 lat jestem związana ze zdrowym żywieniem, czytam składy wszystkiego, począwszy od jedzenia, przez kosmetyki, po leki i to był mój pierwszy taki szok, który tutaj przeżyłam, że po prostu glutaminian monosodowy jest dodawany do wszystkiego. Chemia ogólnie w jedzeniu, w kosmetykach jest straszna i znaleźć produkty, które są z czystym składem, to jest naprawdę duże wyzwanie. Zwłaszcza jak się mieszka poza San Jose, bo w San Jose no, jest, nie oszukujmy się, w stolicy z tych sklepów multum, jest łatwiej znaleźć, natomiast ceny są kosmiczne. Wiesz, w Polsce w tej chwili jesteś w stanie kupić bardzo wysokiej jakości produkty i spożywcze, i kosmetyczne za niewielkie pieniądze. Tu jest to nierealne. Nierealne jest kupienie czegokolwiek z wysokiej jakości w jakiejś sensownej kwocie. O ile w ogóle jesteś w stanie to dostać, bo na Karaibach jest bardzo ciężko, wiesz, chociażby, nie wiem, dżem dla przykładu, tak? Ja po dżem, znaczy może nie tyle co przyjeżdżam, mój partner po prostu wracając na Karaiby, bo on pracuje pół tygodnia w San Jose, a później wraca do nas na Karaiby, po prostu robi nam zakupy, bo
znaleźć dżem z dobrym składem, bez chemii, bez dodatków, bez niczego, nieprzesłodzony, to jest tylko San Jose. Więc musisz się mocno nakombinować, żeby żyć zdrowo, co, tak jak powiedziałam, to był mój największy szok, bo ja się naczytałam o Kostaryce, wiesz, jaki to jest raj dla wegan, dla wegetarian, owoce, warzywa, w ogóle, wiesz, ja sobie wyobrażałam, że tutaj ludzie żyją tak zdrowo, że po prostu lepszego miejsca na świecie nie możesz znaleźć i wiesz, ląduję w San Jose, jadę do Jaco i co widzę? Po prostu otyłość na każdym kroku, nie nadwagę, otyłość w takim stopniu, że u nas to dietetycy i ortopedzi to by po prostu oszaleli z nadmiaru roboty. Bo to się okazało, że to jest kraj po Jolandii, czyli kurczaków. Tu wszyscy jedzą kurczaki w głębokim tłuszczu smażone. Więc warzywa i owoce to jest w ogóle gdzieś tam taki dodatek, o którym się zapomina, nie? I ilość warzyw i owoców na targu jest, nie wiem, ja przeżyłam szok, bo te same owoce i warzywa ja mogę kupić w Polsce i do tego jeszcze taniej, wiesz, bo są takie sytuacje, że żeby kupić banany w dobrej cenie, to ja muszę jechać na targ do Limonu, bo w lokalnym sklepie u mnie tam powiedzmy na osiedlu banan potrafi kosztować 4 zł, jeden banan. To w Polsce, wiesz, kilogram kupujesz za 4 zł, tego samego banana, bo to jest też Chiquita, bo tu są całe, wiesz, na Karaibach plantacje Chiquity. Więc jak chcesz kupić całą kiś bananów za 4 zł, to tu musisz, wiesz, 40-minutową wycieczkę sobie urządzić do Limonu. No albo liczyć na to, że będzie jakaś, wiesz, promocja w Pali czy w tego typu dużym markecie. No chyba, że masz swoje banany, no to wtedy jesz za darmo, tak? Ale to też nie jest takie oczywiste, bo mi w tym roku, tu gdzie wynajmuję, tak się cieszyłam, wiesz, że będę miała swoje banany, natomiast przyszły 2 sztormy i wszystkie banany padły, całe drzewa, zanim banany zdążyły dojrzeć, nie? Więc... Ale to akurat, co wspomniałaś o Kostaryce, jest to bardzo ciekawe, bo ja też miałem takie przeświadczenie, że właśnie Kostarykan to przede wszystkim ekologia i ta żywność jest niesamowicie zdrowa, ale jak to fajnie podsumował kolega tutaj w Panamie, on stwierdził, no mamy taki wybór, że mamy chicken, fasolę i ryż, a jak się znudzę, to mam ryż, fasolę i chicken. Tak, dokładnie. Dokładnie. Jedno i to samo, ale jest tak, że my akurat widzisz, bo wy jesteście naszymi sąsiadami. Jest takie powiedzenie tutaj w Panamie, że w Kostaryce, jak młoda para bierze ślub, to miesiąc miodowy mają do Panamy. Nie na plażę, bo w Kostaryce też mają swoje plaże, Tak. tylko po to, żeby sobie kupić telewizor, lodówkę i tą inną elektronikę, no bo u nas jest dużo taniej niż w Kostaryce. To te ceny chyba nie tylko są tak wysokie, jeśli chodzi o żywność, ale też o takie inne artykuły przemysłowe. Tak. Dokładnie. Wiesz, ja nie mam rezydentury, więc ja robię tak zwane rundki wizowe, czyli co 3 miesiące jeżdżę na granicę. No i jeżdżę na zakupy też na tak zwaną zieloną granicę. Jest rzeka, która po stronie karaibskiej oddziela Panamę od Kostaryki i tam, wiesz, jest taka fajna opcja, że za $1 możesz łódeczką sobie przepłynąć na stronę panamską i tam zrobić zakupy, nie? Więc korzystamy z tego, bo jest po prostu dużo taniej. No, ceny są znaczące. Wiesz, dla przykładu, nie wiem, puszka tego samego tuńczyka w Panamie kosztuje $1, a ja w Kostaryce muszę zapłacić $2,5 dokładnie za tą samą firmę, nie? No tutaj akurat mają taką drugą największą duty free zone na świecie. Pierwsza jest chyba Hongkong albo Singapur, a tutaj akurat w Panamie mają drugą też właśnie po stronie waszej, po stronie karaibskiej. My jesteśmy tutaj po stronie Pacyfiku, właśnie przy Colon. Ale jak sądzisz, co było dla ciebie takiego najbardziej zaskakującego na miejscu już w Kostaryce, czego na przykład nie brałeś pod uwagę, jak byłaś w Polsce i tam robiłaś tu pracę domową, prawda? Byłaś przygotowana na to, ale jednak po tym, jak się przeprowadziłaś, to teraz patrzysz, o kurczę, zapomniałam o tym. Albo nie wziąłem tego pod uwagę. Myślę, że to właśnie z dostępnością do żywności, nie? Że wydawało mi się, że znajdę te produkty, nie? Że wiesz, my naprawdę bardzo zdrowo się odżywialiśmy. Ja mam 2 dzieci wychowanych od maleńkiego na bardzo zdrowym jedzeniu.
No a tutaj jogurt kosztuje, wiesz, 16 zł, nie? Co prawda, no wiesz, pół litrowy, ale 16 zł, ale w Polsce ten jogurt kosztuje 5 zł. Pomijam fakt, że wiesz, no nie ma kefirów, nie ma maślanek, nie ma, znaleźć takie prawdziwe masło graniczy z cudem, więc tu wszystko jest takim troszkę, nie wiem jak to nazwać, wyzwaniem, no musisz się nakombinować, żeby to znaleźć. To, że wiesz, my w ogóle chleb znaleźliśmy, który przypomina chociaż trochę polski, to też jest duże szczęście, bo to nie jest takie oczywiste, że ty idziesz i kupujesz chleb sobie. I taki, wiesz, europejski. Z czego to się wzięło akurat? Jak myślisz? No nie wiem, ktoś ci to wytłumaczył, zapytałaś się kogoś tam z lokalnych i on, okej, no dlatego i dlatego to było? Dlaczego tak jest? Wiesz co, generalnie ja mam takie poczucie, że oni nie bardzo się w ogóle interesują, skąd wiele rzeczy się bierze, bo ja się często pytam, tak, dlaczego nie ma tych owoców, dlaczego nie ma tych warzyw, dlaczego te ceny są takie wysokie, skoro bardzo często te ceny są regulowane przez rząd, tak, natomiast oni nie wiedzą. Oni po prostu się niespecjalnie jakby tym interesują, albo wiesz, żeby nie... Pura vida. Pura vida, dokładnie. A co niektórzy, wiesz, żeby dać ci w ogóle jakąkolwiek odpowiedź, zmyślają takie historie, że po prostu ty już w połowie tej historii wiesz, że nie ma sensu to słuchać, nie? No, ale skąd to się bierze, wiesz, no podatki, no rząd po prostu narzuca takie podatki na wszystko, że ceny są straszne i sprowadzenie nie opłacać się, po prostu eksport, jak ostatnio z bratem już moim rozmawiałam na temat samochodów, bo samochody są po prostu obrzydliwie drogie, no ale jak mają nie być, skoro samochód, podatek od sprowadzenia samochodu to jest 73% wartości samochodu, no to wiesz, no o czym my mówimy. Jak ja jeżdżę, wiesz, Hyundaiem takim SUV-em, który kosztuje tutaj powiedzmy na polskie w przeliczeniu 40 000. Ten sam samochód w Polsce jest wart 20 000, a na Wyspach w Wielkiej Brytanii kupujesz go za 1000 funtów, nie? To jest mniej więcej taki przelicznik, że tu te stare samochody są w takich cenach, ponieważ podatki zabijają wszystko. I myślę, że to jest kwestia właśnie z dostępnością produktów, bo gdyby eksport nie był tak opodatkowany, to byłoby tych rzeczy więcej i byłyby w rozsądniejszych cenach, nie? Co tam, Aniu, w ogóle robisz w Kostaryce? Czy na przykład teraz pracujesz? Jak wygląda twój dzień? Wiesz co, Praca, my czy może przyjemności? śmiejemy się z koleżanką, bo ja to już mam taką koleżankę Polkę, którą przypadkiem poznałam siedząc w morzu, że my nie robimy nic, tylko siedzimy w morzu, nie? To tak zabrzmi. Pierwsze 5 miesięcy, pogadamy może za jakiś rok. Wiesz co, Kasia już siedzi 2,5 roku w morzu, nie? Ona jest dłużej, ona tutaj przyleciała w pandemii i tak została. Trochę przypadkiem została, no ale 2,5 roku się już moczy w morzu. Ja mam nadzieję, że się trochę krócej będę moczyła, aczkolwiek uwielbiam to morze. Natomiast no ja chcę, wiesz, po to kupuję tą ziemię, bo chcę otworzyć tak zwane cabinas na wynajem, czyli takie małe domki. Myślę, że na długoterminowy wynajem, bo u mnie tam, gdzie mieszkam, ja mieszkam w Kałuicie, jest duży problem z brakiem. Nie ma po prostu, wiesz, bardzo często jest tak, że znajomi moi by chcieli gdzieś tam przyjechać, się pytają, czy mogę im pomóc w znalezieniu domów na wynajem. I jest problem, bo Kałita to jest taka mała miejscowość, która jest taka rodzinna, nie jest to typowa, taka wielka turystyczna miejscowość. Więc jak zaczęła się robić teraz popularna, bo jest teraz taki troszkę boom na to miejsce, to się okazało, że nie ma gdzie tych ludzi, wiesz, nie ma domków na wynajem. No i jakby gdzieś to jest taki mój pomysł trochę na życie w Kostaryce. No bo w Kostaryce jest problem taki, że jeżeli nie masz rezydentury, to nie możesz po prostu iść sobie od tak do jakiejkolwiek pracy. Możesz otworzyć swój biznes, ale musisz zatrudniać Kostarykańczyków. Możesz pracować sama na siebie, tylko to też nie jest takie łatwe i oczywiste. Tam ja się troszkę z prawniczką, wiesz, już kontaktowałam w tej sprawie, więc jest to do zrobienia, żeby samemu na siebie pracować, ale nie jest to proste i takie oczywiste, dopóki nie masz rezydentury.
No właśnie jest to taki bardzo duży minus, że jak ktoś tutaj przyjeżdża z takim pomysłem, że otworzy swój biznes i zatrudni te osoby, na przykład te, które już zatrudnione mam, no to je sprowadzę. No, nie jest tak Nie, łatwo. Jest tak, że my nie, na przykład w Panamie mamy takie quota, to polega na tym, że żeby zatrudnić jednego obcokrajowca, to trzeba najpierw kilku lokalnych zatrudnić. I to gdzieś tak, tak chyba nie wiem, około 4 lokalnych i potem możesz jedną osobę z zagranicy, potem kolejnych 4 lokalnych i żeby kolejną jedną z zagranicy. Także jak przywozisz swoją firmę z zagranicy z 2 pracownikami, no to musisz ekstra znaleźć zatrudnienie jeszcze dla 8 lokalnych, żeby to jakoś funkcjonowało. tak. Gdyby na przykład ktoś w Polsce oglądał twoje zdjęcia albo wideo z Kostaryki, prawda, z tą drugą koleżanką z Polski, sobie siedzicie w tym oceanie, kto sobie myśli, kurczę, ja mam takie stresujące życie w Polsce, to ja sobie wezmę, nie wiem, sprzedam to, co mam i przeniosę się też do Kostaryki na jakąś plażę. Ale ty już tam jesteś, ty wiesz, jak to wygląda w praktyce. To czy byś miała jakieś takie ciekawe wskazówki dla tej osoby, takie hola, hola, poczekaj, no to może najpierw pomyśl o tym i o tym, albo właściwie całkiem dobry pomysł, wola, witamy tutaj, przenoś się. Jakby to było? To ja myślę, że każdy powinien po prostu tu przyjechać, trochę pobyć, tak? Bo to jest to, o czym na początku rozmawialiśmy, że Kostaryka się albo kocha, albo nienawidzi, tak? Nie każdy się tu odnajdzie. Wiesz, ja mieszkam w tej chwili, wynajmuję taką tak zwane Tico House, bo lokal słów tutaj nazywa się Tico. I ja w ogóle się świetnie w tym czuję, wiesz, ja nie potrzebuję mieć klimatyzacji, ja nie potrzebuję mieć nie wiadomo jakich luksusów, wiesz, ja to miałam w Polsce bo ja, wiesz, ja miałam piękny, duży dom pod Warszawą, 200 metrów kwadratowych domu, 5000 metrów działki, wiesz, no wymuskane, wycacane i jak przyjechałam do Kostaryki, to ja sobie zdałam sprawę, że wiesz, że ja tego nie potrzebuję, że można być szczęśliwym, naprawdę szczęśliwym, żyjąc tutaj w Tico House, gdzieś, wiesz, przy jakiejś dżungli i mieć, wiesz, to wszystko, co oni mają, tak naprawdę za darmo, tą dżunglę, to morze, tą piękną pogodę, te soczyste owoce i być naprawdę szczęśliwym, bo oni są szczęśliwi, wiesz, i ja sobie myślałam, Boże, ja mam wszystko w tym domu, wiesz, obłożyłam się tymi rzeczami po kokardę i ja wcale nie jestem szczęśliwa. I do czego zmierzałam? Do tego, że ja mieszkam w Tico House'ie, ale nie każdy jest na to gotowy, nie? Że ludziom po prostu zaczyna brakować rzeczy, że widzę ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na przykład z Kanady czy z Ameryki, i im to przeszkadza, nie? Że nie ma tego, że te chaty nie są takie, jak oni by chcieli, że oni by chcieli sobie tą Amerykę tutaj przenieść do Kostaryki. A to tak nie działa, nie? Bo Kostaryka Ale jest wyjątkowa przez to, jaka jest, a nie przez to, że my tu mamy drugą Amerykę czy drugą Polskę, nie? Ale czy to się da na przykład w ogóle taką Amerykę przejąć? Czy są takie miejsca, że na przykład, no faktycznie, ale jesteśmy w złym miejscu, ale w Kostaryce jakbyśmy byli znowu tam, no to byśmy mieli to wszystko, czego na przykład nie Wiesz, to ma takie miejsce. takie miejsca. Oczywiście, wiesz, no całe wybrzeże oceaniczne jest zdominowane przez Amerykanów i Kanadyjczyków. Oni tam budują takie swoje kondo, osiedla zamknięte, gdzie mają te swoje ładne, wymuskane domki z basenami, ze wszystkim. I oni sobie tam siedzą w swoim towarzystwie, wyjeżdżają tylko na plażę, do McDonalda i gdzieś. Tylko ja się pytam, wiesz, po co, nie? Bo ja nie po to uciekłam z Polski i z Europy, żeby mieszkać na osiedlu zamkniętym i mieć, wiesz, na równo przestrzeżony trawnik. Ja od tego uciekłam, nie? Ja dlatego jestem na karaibskiej scenie, bo karaibska scena jest bardziej dzika, no jest wolna od tego wszystkiego. Czy masz jakieś takie krótkie historie, które są takie typowe dla właśnie takiego świeżego imigranta w Ameryce Łacińskiej? To dwie mi tak nasuwają historie. Jedna związana z tym, że ja nie mówię po hiszpańsku. Więc ja, jeżeli trafiam na osobę, która nie mówi po angielsku, muszę posiłkować się translatorem Google. No i moja prawniczka jest osobą, która nie mówi ni ząb po angielsku, więc ja do niej chodzę z tym translatorem. No i chciałam się jej zapytać na samym początku, czy ona może uczestniczyć w procesie kupna-sprzedaży działki, w sensie tej nieruchomości.
No i wiesz, przetłumaczyłam jej, pokazuję jej telefon, a ona, wiesz, oczy wytrzeszczyła, patrzy się na mnie z takim przerażeniem. Ja patrzę, wiesz, co to tam przetłumaczyło, a translator przetłumaczył, czy ona jest w stanie sprzedać mi działkę narkotyków, nie? Więc działka, A działka, działka. ale trochę nie o to mi chodziło, nie? Ona taka wystraszona była, o co w ogóle ja się pytam u niej w ofisie, więc to mnie nauczyło, że najpierw sprawdzamy, co napisaliśmy, zanim pokażemy komuś na miejscu. A drugą to miałam taką sytuację, jak w nocy jechaliśmy przez tam takie małe miejscowości z moim partnerem, a już ciemno było i ja tak mówię do niego, zobacz kochanie, jaka wielka impreza, jak ludzie się dobrze bawią, musi być jakiś fajny, bo to piątek był, mówię, zobacz jaka fajna, duża impreza. A on się zaczął śmiać i mówi, kochanie, ale to jest msza w kościele. Ale wiesz, ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona z Polski tego, że tak może wyglądać msza w kościele, że ludzie tańczą, że śpiewają, że są, wiesz, że to jest taka uroczystość wręcz, bo ja byłam święcie przekonana, że to jest jakaś piątkowa impreza, wiesz, taka większa. I wiesz, akurat coś takiego słyszałem, ale to od Izy z Chile. Świetny podała przykład. Ona przyjechała 25 lat temu jako młoda dziewczyna i nie znała hiszpańskiego i robiła jakieś polskie wypieki i chodziła od sklepu do sklepu sprzedać. A że chciała się nauczyć hiszpańskiego, a że była młoda, to każdy chciał ją zagadać i się zapytali, a co ty będziesz robiła tutaj w lecie? I ona chciała im powiedzieć, że będzie grała w siatkówkę i w koszykówkę, no ale że nie wiedziała, jak jest siatkówka i koszykówka, ale wiedziała, jak jest piłka, pelota. No i tak sobie przetłumaczyła z polskiego, że ona jej mówi, że będę grała w piłkę i to jest ważne, en pelota, a to trzeba mówić la pelota, no bo en pelota, no to znaczy nago. I on mówi, no to ja będę grała nago, a wszyscy, no naprawdę, a gdzie? Nie? No, i tak śmieją się. Dlaczego się śmieją ze mnie? Mogę Ci dodać a propos ekologii, bo wspomniałeś o tym, to też była jedna taka rzecz, która mnie mocno zszokowała, że zdarza im się palić śmieci. I to po prostu jest dla mnie, wiesz, ja akceptuję wiele rzeczy w Kostaryce, których normalnie gdzieś tam bym nie przepaliła w Polsce, natomiast palenie śmieci jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Co generalnie zabronione jest palenie śmieci tutaj i oni dosyć dobrze o tym wiedzą, dlatego kiedy to robią? W nocy. I wiesz, i o ile masz okna w swoim domu, znaczy w sensie szyby, to jeszcze jak cię mogę, bo sobie zamkniesz ten domek, natomiast wiesz, ja mieszkam w Tiko-chatce, my mamy otwory okienne, ale tylko z moskitierami, więc jak któryś z sąsiadów zaczyna palić sobie po nocy śmieci, no to jest po prostu dramat i tragedia. Ale wiesz, co oni mają ciekawego do powiedzenia, bo kiedyś moja sąsiadka się wkurzyła i poszła tam jednemu panu zwrócić uwagę, że może nie jest to najlepszy sposób na utylizację śmieci. I on jej powiedział, że no ale no, chyba lepiej je spalić, niż żeby one leżały i wiesz, 500 lat się plastik rozkładał w ziemi. Tak jakby, wiesz, nie było tej trzeciej opcji, że bierzesz po prostu plastikowy worek i zbierasz te puszki i butelki do worka i co czwartek przyjeżdżają śmieciarze i to po prostu zabierają, bo tu śmieci są odbierane naprawdę regularnie i bez problemu. Ale ja Ci wytłumaczę, na czym to polega tutaj właśnie w Ameryce Łacińskiej. Jest tak, że my mamy taki sam problem, jaki Wy macie, tylko że on jest jeszcze większy. I my mamy też przepisy, które mówią nie można i są nawet kary. I oni te kary nawet co kilka lat podwyższają, i wszyscy sobie olewają to. Totalnie. Jest tak, że nawet jak rozmawiamy z lokalnymi, to oni mówią, no tak, wiemy, ale nikt tutaj nie zwraca uwagi, wiesz? I byliśmy w Ekwadorze, wiesz co, byliśmy gdzieś tam na górze i tak widzisz tak 40 kilometrów we wszystkie strony, to widzisz 80 kilometrów, środek lata, ani jednego pożaru. I pytam się tych lokalnych, no słuchajcie, no jak wy macie fajnie, może macie klimat taki, że u was nie ma tych pożarów. Oni mówią, nie, 10 lat temu, to teraz byś tu stał i to byś 15 ich widział. Nie, no to się pytam, to co się zmieniło? No bo u nas ciągle palą. Oni mówią, wiesz co, jest tak, że myśmy mieli te przepisy, które tak były, ale nikt tego nie egzekwował. W końcu jakiś rząd przyszedł i powiedział, wiecie co, potem mam przepisy, żeby je egzekwować. I zaczęli jeździć i dawać tickets. I nic bardziej nie przemawia, jak wiesz, tak, jak to, że lokalni będą musieli płacić. Ale to jest, wiesz, przerażające, że nie ma w ogóle takiej
i też edukacji na ten temat, bo już wiesz, palicho, że ktoś tam spali ognisko z tymi liśćmi, z tym plastikiem, przeboleje to, ale oni potrafią rozpalać grilla plastikowymi butelkami, bo wiesz, no jest duża wilgotność, tu u mnie na Karaibach jest około 80% wilgotności, więc no, umówmy się, że rozpalenie grilla to nie jest taka prosta sprawa, więc żeby go łatwiej rozpalić, to oni po prostu butelkę od Coca-Coli wsadzają i wtedy rozpalają grilla, na którym później po prostu jedzenie sobie robią, więc ja to wiesz, to był dla mnie szok. Jak można, wiesz, jak można jeść później coś po tym plastiku, nie? Mogę ci powiedzieć, że kakao, które oni są bardzo dumni z tego kakao, że to jest organiczne kakao i tak dalej, ale dla mnie to jest jedno z najgorszych kakao, jakie w życiu jadłam i jest po prostu tak koszmarnie drogie i produkty z kakao, czekolada tutaj to jest jedna z gorszych czekolad, jakie w życiu jadłam, a jest po prostu koszmarnie droga, do tego stopnia, że jak ktokolwiek z moich znajomych leci do Kostaryki, to ja proszę o co? O czekoladę gorzką i kakao, nie? Więc to jest w ogóle śmieszne, bo to jest kraj, który jakby jest producentem kakao, nie? A kakao przywożą mi znajomi z Polski, bo ja za tą samą ilość kakao zapłacę w Polsce 10 zł, a tu muszę zapłacić 50 zł i jeszcze to kakao nie będzie takie, jak ja będę chciała, nie? I widzisz, to są takie proste rzeczy, nie? Których w Polsce jakby jest tak oczywiste, że to po prostu idziesz i kupujesz, a tu to jest taki, jak to się śmiejemy, dar z Polski, nie? Jak ktoś przywozi nam czekoladę, wiesz, firmy Wawel czy coś, to jest po prostu bardzo dobry dar z Polski, bardzo ceniony, poszukiwany i po prostu jesz tą czekoladę z namaszczeniem. No u nas nadal hitem jest ptasie mleczko, jak ktoś przyjedzie z Polski, Tak. ale to ptasie mleczko to jest na jeden wieczór, potem się nawet odchoruje, ale warto. Całą paczkę się je. Ale powiedz mi w takim razie, dobrze, dzieci są bardzo małe, ale one za kilka lat będą chciały pójść do szkoły. Jak ta sytuacja wygląda? No to u was jest tam jakaś taka porządna szkoła międzynarodowa, czy na wyższym poziomie, czy jak to wtedy będzie? Wiesz co, ja zacznę od tego, że ja jestem pedagogiem z 15-letnim stażem. Ja bardzo mocno byłam związana z oświatą polską i jestem jednym z największych przeciwników oświaty polskiej i systemu polskiego. Jest to coś, co jest do zaorania. Więc moje dzieci, jeżeli by były w Polsce, to nie byłyby w edukacji domowej i generalnie tutaj też są w edukacji domowej. Chociaż w Kostaryce edukacja domowa jako taka jest nielegalna, dlatego one chodzą do szkoły, wiesz, moja starsza jest zapisana do publicznej szkoły, młodsza chodzi do tak zwanego daycare, to jest coś w stylu przedszkola polskiego. No i te daycare jest prywatne, natomiast szkoła jest publiczna. Pozostawia wiele do życzenia, natomiast tak jak wspomniałam, one tak czy siak są w edukacji domowej, starsza od września zaczyna szkołę w chmurze, więc one tą edukację dostaną jakby z innego źródła, ale ja chcę, żeby one były, wiesz, w publicznej szkole, żeby się asymilowały z dzieciakami, żeby poznały kulturę. Ja nie chcę ich odciąć i umieścić, wiesz, w prywatnej szkole, bo tu są prywatne szkoły, owszem, nie, bardzo też dobrej jakości na pewno, natomiast ja chcę, żeby one poznały źródło, nie, ja nie po to je zabrałam do Kostaryki, żeby je teraz zamknąć, wiesz, w zamkniętym osiedlu z Amerykanami i puścić do, wiesz, szkoły Montessori, nie, bo ja to mogłam mieć w Polsce. Tu one mają poznać źródło, kulturę afrokaraibską, zasymilować się z tikosami, a jeżeli szkoła gdzieś tam w chmurze będzie dla nich niewystarczająca, to będziemy myśleć o czymś więcej, ale myślę, że na tym etapie edukacji jest świat i ludzie. Ja jakoś sobie nie zdawałam z tego sprawy, może tak przez to, że wiesz, ja jak ci powiedziałam, ja jak coś mam do zrobienia, to jak żołnierz na pewno się przygotowuję, i jakoś po prostu szłam za ciosem i dopiero wiesz, ludzie zaczęli mi zwracać uwagę na to, że Boże, to jest po prostu taki krok, że niejedna kobieta po prostu gdzieś, wiesz, jeszcze rozwód po drodze, że załamałaby się i została w Polsce, a ja po prostu wywróciłam całe nasze życie do góry nogami, zabrałam te dzieci, wiesz, i wyjechałam na drugi koniec świata, że to jest coś dużego, nie? I dopiero gdzieś, jak ludzie zaczęli mi zwracać uwagę, to tak sobie uświadomiłam, że kurde, no faktycznie, to nie jest taki hop siup, nie?
Ale wiesz co, powiem ci, żeby wstawić się za tobą, jest tak coś, że wyobraź sobie za 10 lat, zapomnij, nie byłabyś w stanie ich wyrwać już stamtąd. Już mają Tak, swoich tak, kolegów, koleżanki, ty byś była ich enemy number one. A teraz jeszcze dokładnie. dało się. No, Dokładnie ja o tym myślałam, że teraz one są na tyle małe, że ja mówię, słuchajcie, chcecie mieszkać nad morzem i chodzić codziennie na plażę i codziennie w sukienkach i one tak, więc ja mówię, dobra, to jedziemy. No bo tak, masz rację, za 10 lat to po prostu one powiedziały, sorry mamo, chcesz, to jedź, ale my tu mamy no, przyjaciół, chłopaków i tak dalej. No no. nie, ja wiem, albo teraz, albo w ogóle, nie? Aniu, jakie masz plany? To jest tak, że w tej chwili 5 miesięcy dopiero jeszcze jesteś pod wrażeniem, fajnie. Jak ci się wydaje, za 5-10 lat nadal będzie Kostaryka, czy może Kostaryka jest to ten pierwszy kraj w Ameryce Łacińskiej i może będą inne? Powiem ci tak, no jakby ja jestem trochę uzależniona od też decyzyjności mojego byłego męża, bo ja jestem tu z 2 dzieci, więc on się zgodził na Kostarykę, niekoniecznie może się chcieć zgodzić na co innego, tak? Więc wiesz, ja miałam taki pomysł gdzieś tam, wiesz, jak zaczęłam jeździć do Panamy na te rundki, zobaczyłam ceny, to też gdzieś mi tam lampka błysnęła w głowie, a może by tak Panama, nie? No bo jednak koszt jest znacznie niższy utrzymania się w Panamie. Natomiast mówię, wiesz, ja nie bardzo mogę decydować sama, a niekoniecznie on się na to może zgodzić. Poza tym, wiesz, no mój partner jest z Kostaryki i no w ogóle ja nie widzę takiej opcji, żeby on się kiedykolwiek chciał wyprowadzić do Panamy czy gdziekolwiek indziej, bo oni kochają swój kraj, nie? I oni są też bardzo rodzinni i no im ciężko, myślę, jest zmienić. Ja znam takich Kostarykańczyków, którzy gdzieś z tymi swoimi polskimi żonami czy zagranicznymi żonami troszkę pomieszkiwali za granicą, natomiast z reguły oni wracają tutaj. Przynajmniej z tego mojego doświadczenia, które ja mam. I wiesz, no gdzie ja się widzę? Ja myślę, że ja się widzę w Kostaryce, bo ja się tu czuję jak u siebie, wiesz, ja łapię się na tym, że ja gdzieś tam jeżdżę z tym samochodem, z moimi dzieciakami, czy po prostu tak na zakupy, czy gdzieś sobie zwiedzamy i ja mam takie poczucie, że ja jestem u siebie. I to jest to, że wiesz, że żeby móc mieszkać w danym kraju, musisz mieć takie poczucie, że to jest to, że ty znalazłeś to swoje miejsce do życia, nie? Ja wiem, że wiesz, ja jestem tu krótko, ale ja jestem realistką. Więc ja do każdej jego jakiejś takiej życiowej decyzji się dosyć mocno przygotowuję i trochę zawsze powtarzam, że jak żołnierz na wojnę, więc ja znam też wady Kostaryki, dużo ich też doświadczyłam, wiesz, ja też zostałam tutaj nieźle oszukana, natomiast wiesz, no, historia jest na tyle śmieszna, że zostałam przez Polkę oszukana w Kostaryce, gdzie mnie straszono, wiesz, bardzo, żebym uważała, wiesz, na lokalsów, bo oszukują, zwłaszcza jak chcesz się budować i tak dalej, a prawda jest taka, że najbardziej oszukała mnie nasza rodaczka. I wiesz, no to też mnie nie zniechęciło, mimo tego, że na dosyć poważne pieniądze zostałam oszukana, to nadal tu jestem i ja po prostu, wiesz, wyciągam z życia lekcje. Ja nie traktuję tego wszystkiego jako złe doświadczenia, tylko jako lekcje, nie? Że to po coś jest, po coś się pewne rzeczy dzieją, żebym albo coś zrozumiała, albo coś zobaczyła, nie? Jest to takie pozytywne podsumowanie na sam koniec. Także Aniu, dziękujemy za rozmowę i twój czas i będziemy ci Dzięki. na pewno przesyłali te puszki z tuńczykiem z Panamy. Dobrze? Ja No dobrze, no, zapraszam z tymi trzymaj się. puszkami na spotkanie na karaibskiej scenie kostarykańskiej. Okej, no dziękujemy jeszcze raz. No trzymaj się, na razie. Dzięki, Hej. hej, pa, pa.